Czołem kochani, przed Wami kompletny poradnik na temat Rasbory espei, pięknej ławicowej ryby, której wszędzie pełno. Zapraszam. Rasbora espei dorasta zazwyczaj do maksymalnie 3,5 cm długości. W odpowiednich warunkach dożywa do 5 lat. Jest to ryba coraz bardziej popularna wśród akwarystów. Jest łagodna, pięknie ubarwiona i nadaje się idealnie do akwarium towarzyskiego. Gatunek ten został odkryty w 1967 roku i otrzymał łacińską nazwę Trigonostima espei. Gwiazda naszego odcinka naturalnie występuje w Azji Południowo-Wschodniej, a dokładniej w Tajlandii, Kambodży oraz w Wietnamie. W swojej ojczyźnie ryba ta zamieszkuje zazwyczaj obficie zarośnięte, wolno płynące strumienie, rzeki czy różnego rodzaju zbiorniki, często zasilane przez deszczówkę. Woda tam jest miękka oraz lekko kwaśna do obojętnej. Barwa tej rasbory może delikatnie różnić się w zależności od jej pochodzenia. Gatunek ten często mylony jest z rasborą Hengela czy rasborą klinową. Nawet w sklepach akwarystycznych zdarzają się źle podpisane gatunki. Ciało ich jest pomarańczowo-srebrzyste. Rasbora ta posiada ciemny pasek na ciele w kształcie klina. Ciągnie się on od środka ciała i biegnie do nasady ogona. Dymorfizm płciowy u tego gatunku jest nieznaczny, ciężko widoczny, szczególnie u młodych osobników. U ryb dorosłych samica jest większa, posiada bardziej zaokrąglony i jaśniejszy brzuch. Samiec natomiast jest nieco intensywniej ubarwiony. Szczególnie jest to widoczne podczas zalotów. Rasbora espei jest gatunkiem bardzo łagodnym. Nadaje się idealnie do trzymania w akwarium towarzyskim z innymi rybami o spokojnym usposobieniu i podobnej wielkości. Należy ją trzymać jednak w stadzie. Im większe stado tej ryby, tym lepiej wizualnie będzie się prezentować, gdyż pływa ławicą. Trzymane w grupie wykazują oczywiście również bardziej naturalne zachowania i są śmielsze. Akwarium dla statka naszych rasbor powinno być obsadzone roślinnością, lecz w takim stopniu, by pozostawić rybom wolną przestrzeń do swobodnego pływania. Wiele źródeł podaje, iż piasek na dnie powinien być w ciemnym kolorze, by ryby lepiej się prezentowały. Kolor podłoża to już jednak kwestia gustu, gdyż w środowisku naturalnym kolor dna jest czasami również i jasny. Nie zaszkodzą w akwarium również rośliny pływające, czy kryjówki w postaci korzeni czy skał. Woda dla rasbory espei powinna być miękka o temperaturze od 22 do 28 stopni Celsjusza, a zalecane pH powinno wynosić od 5,5 do 7,5. Choć hodowcy również trzymają te ryby w przedziałach różniących się od tych zalecanych. Woda powinna być regularnie raz w tygodniu nieznacznie podmieniana w około 10–15%. Regularna jej podmiana sprzyja zdrowiu ryb. Woda powinna być czysta. Należy unikać wysokiego stężenia azotanów oraz gwałtownych skoków parametrów wody. Pokarm dla rasbory powinien być urozmaicony. Nie pogardzi ona żywym czy mrożonym pokarmem,
małej wielkości, jak oczlik czy artemia. Z chęcią przyjmuje na co dzień pokarm suchy w postaci płatków czy granulek. Rozmnażanie Rasbory espei nie należy do mocno trudnych. Warto jednak, by woda miała odpowiednie parametry, czyli w tym przypadku pH pomiędzy 5 a 6 oraz temperaturę w granicach 26 do 28 stopni Celsjusza. Dodatkowo powinna być ona miękka. Przed planowanym tarłem należy przez kilka dni ryby karmić żywym i mrożonym pokarmem. Do tarła w zbiorniku ogólnym dochodzi przypadkowo. Gatunek ten w odróżnieniu do innych karpiowatych nie rozrzuca ikry, a składa ją na spodzie liści. Niestety rodzice mogą zjeść ikrę, dlatego tarło powinniśmy przeprowadzić w specjalnym do tego przygotowanym zbiorniku. Gdy przyszli rodzice już delikatnie przybiorą na wadze, to przenosimy ich do akwarium tarliskowego. W ciągu dnia lub dwóch powinno nastąpić tarło. Jeśli to się nie stanie, należy spróbować z inną parą. Ważną rzeczą jest, by w takim akwarium znajdowała się np. wata akwarystyczna, siatka lub kępki roślin, by zminimalizować ryzyko wyjedzenia ikry przez rodziców. Gdy ją tylko zobaczymy, to powinniśmy błyskawicznie odłowić dorosłe osobniki. Wylęk następuje zazwyczaj maksymalnie do 48 godzin. Małe rybki zaczynają pływać po około 5 dniach. Można je wówczas karmić larwami solowca lub innym drobnym pokarmem przeznaczonym dla narybku. Rasbora espei jest niezwykle piękną i łagodną rybą, nadającą się idealnie do akwarium towarzyskiego. Statko tej ryby z pewnością wniesie sporo ożywienia w każde akwarium. Tym bardziej, że porusza się ona ławicą. Jest to gatunek polecany nawet początkującym akwarystom. Oczywiście, by ją hodować, musimy posiadać odpowiednią wiedzę. Gdy zapewnimy jej właściwe warunki, wówczas w akwarium będzie prezentować się niezwykle okazale. Mam nadzieję, że materiał Ci się podobał i teraz posiadasz wystarczającą wiedzę, by hodować w swym akwarium Rasborę espei. Dla nowych osób na tym kanale chcę jedynie powiedzieć, że ten poradnik, jak także wszystkie poprzednie, nagrałem wykorzystując ujęcia z mojego własnego akwarium. Okazuje się, że jednak tak można. Pozdrawiam wszystkich uczciwych ludzi na tym świecie. Niech się to trzyma. Dobry przekaz leci. Nie zapomnij dać kciuka w górę, by ten poradnik popłynął w świat. Subskrybuj, by być na bieżąco. Do zobaczenia. Cześć.